Witam Was serdecznie. Aktualnie jadę ponownie do mieszkania, w którym byłem 2 tygodnie temu. Mieszkanie było bardzo mocno zapluskwione i bardzo mocno zagracone. I aby można było wejść z ekipą sprzątającą i te mieszkanie ogarnąć i doprowadzić do stanu używania, najpierw należy pozbyć się skutecznie pluskiew. I te zadanie należy do mnie. Dlatego jadę po 2 tygodniach wykonać drugi zabieg. Jeżeli chodzi o sprzątanie tego mieszkania, tym zajmie się Justyna z pogotowia sprzątającego. Link do jej kanału macie w opisie tego filmu i z tego miejsca gorąco zachęcam do zasubskrybowania jej kanału. I dodatkowo także proszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału, ponieważ taka ilość oglądających nie jest osobami subskrybującymi ten kanał. Dlatego gorąca prośba do Was, abyście nacisnęli subskrypcję i lecimy dalej. Ja podjeżdżam już na miejsce i za chwilkę okaże się, jak wygląda sytuacja w tym mieszkaniu po 2 tygodniach. No dobra, zobaczymy, co się tutaj zmieniło przez 2 tygodnie. Jestem już w mieszkaniu. Na pierwszy rzut oka, jak możecie zauważyć, łóżko zostało już wywalone. Jak będę wychodził na zewnątrz, to zobaczę sobie jeszcze, czy nie stoi gdzieś pod śmietnikiem i zobaczymy, jak to wygląda. Ale obejrzymy sobie rzeczy, które są i za chwilkę będziemy wiedzieć, czy sytuacja się tutaj polepszyła, czy pogorszyła, albo czy może jest na przykład bez zmian. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to pan aktualnie śpi na legowisku psa. Ale tak jak wtedy widać, było pluskwy na tym legowisku, które były żywe, to aktualnie nic nie widać. Parę pluskiew znajdowało się tutaj, w tych ciuchach. Parę pluskiew znajdowało się tutaj w ciuchach. I te ciuchy też tak naprawdę należałoby wszystkie wypierniczyć, ponieważ faktycznie tutaj mogą być jakieś cuda. Obrazy, w których wtedy znajdowały się pluskwy, nie zostały zawieszone, więc zobaczmy, jak to wygląda za tymi obrazami. Nic tutaj żywego nie ma. Drugi obraz. Tak samo wszystko, co tutaj się znajduje, aktualnie już jest martwe. Tutaj także obraz, za którym wtedy coś się działo, ale widać, że jest także martwe. Przeraża ilość tych rzeczy, ponieważ te wszystkie rzeczy, te wszystkie kurtki i tak dalej, to są potencjalnie kryjówki pluskiew, więc im szybciej zostanie to teraz usunięte z tego mieszkania, tym lepiej. Tutaj wtedy było bardzo dużo jaj, widać, że te jaja są nadal, ale najprawdopodobniej nic się z nich nie wykluło. Tutaj jakaś poduszka pod głowę. Tak samo w tym miejscu widać, są jaja owadów, ale jakichś żywych pluskiew nie ma. Tutaj jakiś jedno śmietnisko.
Tutaj nawet jakaś nowa koszula się trafiła. Jedna, druga. To wszystko tutaj to są wylinki i martwe pluskwy. Zobaczcie. To wszystko są wylinki, a to czarne wszystko wzdłuż to są ślady po obecności pluskiew. Tak wygląda to, zobaczcie, za tymi listwami. Tutaj, ja pierdolę, zobaczcie. O kurde, myślałem, że to pluskwy strzelają, ale to jakieś chrupki. Gniazdko elektryczne tak samo, widać, że jedno wielkie gniazdo pluskiew. Jest nawet taki żart, mówi pluskwa do pluskwy, będziemy w kontakcie. I tutaj faktycznie widać, że były, ale aktualnie nic żywego się nie znajduje. Zobaczcie, tutaj fajnie widać, ile tego wszystkiego tutaj jest. Tutaj ta kołdra, w której ten pan spał, łóżko wyrzucił, mógł równie dobrze wyrzucić też od razu tą kołdrę. No, tak naprawdę nic dobrego z niej nie będzie. I tutaj też miejsce, gdzie wtedy tych pluskiew było od zatrzęsienia, to lustro. Ale też patrząc sobie na to, co było, a jest obecnie, no to widać, że tak naprawdę jest lepiej. Zobaczymy jeszcze kuchnię i łazienkę, jak tutaj wygląda sytuacja. Tamtych owadów wtedy nie było jakoś specjalnie dużo, ale widać było, że jakieś pojedyncze sztuki w tych miejscach były i mogło to być spowodowane na pewno tym, że są one blisko pokoju, ponieważ tak jak sobie zobaczycie, to mieszkanie jest tak naprawdę małe. Tu jest, powiedzmy, pokój. Tu od razu mamy taką ślepą kuchnię. No i tu mamy łazienkę. Jeżeli nawet ten ktoś próbował robić jakieś pranie, no to po prostu rzeczy, które są z pluskwami, tutaj zanosił do tej łazienki i po prostu z tej łazienki te owady mogły się gdzieś tam rozchodzić dalej. Tutaj też jakaś kurtka, w której ten pan sobie gdzieś tam żyje, ale nie widać, żeby na niej jakieś tam pluskwy były. Tutaj mamy jakąś jedną martwą. No i tak naprawdę więcej nie widać. To wszystko, co widzicie tutaj, to są po prostu gówna much, więc to nie jest na pewno po pluskwach. No a jak to wygląda w łazience? Też to wszystko jest po prostu obsrane przez muchy. Podsumowując, wygląda to dużo lepiej. Bałem się, że będzie wyglądało to gorzej. Szkoda, że nie ma już łóżka, ponieważ łóżko było takim epicentrum problemu i można by było w fajny sposób porównać, jak wyglądało to wtedy i jak wygląda to teraz. Ale patrząc na inne miejsca, gdzie także tych pluskiew było dużo, a takimi miejscami były właśnie te wszystkie obrazy i to, co dzieje się tutaj z listwami, no to widać, że faktycznie jest dużo lepiej. I ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego efektu, w związku z czym myślę, że Justyna po dzisiejszej akcji będzie mogła spokojnie i bezpiecznie do tego mieszkania wejść, wywalić to wszystko, ogarnąć, doprowadzić to mieszkanie do stanu używalności. No i bardzo fajnie, że człowiek będzie mógł wrócić do normalnego życia. W tym miejscu przypomnę jeszcze raz, jeżeli Wy sami lub ktoś z Waszych bliskich ma tak duży problem z pluskwami, którego nie jest w stanie sam ogarnąć z różnych względów, najczęściej są to względy finansowe, dajcie znać w komentarzu, wyślijcie zgłoszenie na adres mailowy, który jest w opisie filmu, a może uda się w jakiś sposób nawiązać współpracę i doprowadzić to mieszkanie do stanu używalności.
Zakładam maskę, ponieważ kombinezon już mam, biorąc pod uwagę warunki, które tutaj są, aby czuć się w miarę bezpiecznie i biorę się do roboty. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć. Byłem wyrzucić kombinezon do śmieci po robocie i obok śmietnika stoi łóżko, które zostało wyniesione z tego mieszkania. Zobaczymy jeszcze, jak ono wygląda. Bardzo ładnie, zobaczcie, jest karteczka, uwaga, pluskwy. Zostało ono ostreczowane. Tak na pierwszy rzut oka. To wszystko tutaj białe to nie jest sól, tylko to są ślady po jajeczkach, właściwie jajeczka. Nie za bardzo jest tutaj co oglądać, bo to łóżko zostało ostreczowane, ale wygląda, że jest dużo lepiej niż było.